Dzień dobry Państwu, pozdrowienia z Tanzanii. W tej chwili zbliżamy się do jednego z największych mostów, które łączy dzielnice obrzeżne z centrum. Ten most jest stosunkowo nowy, jest też płatny, ale przejazd takim mostem nie kosztuje dużo, bo kosztuje to 1500 shilling, także ta cena jest bardzo przystępna. Płaci się tutaj gotówką, nie wiem czy nawet można płacić kartą, ale my płacimy zawsze gotówką, tak nam było powiedziane, tak robimy. Tak wygląda tutaj ten wjazd do tych bramek. Teraz się tam zbliżamy, będziemy zaraz płacić. To możecie zobaczyć, jak to wygląda w Tanzanii, a zaraz potem jesteśmy na tym wielkim moście. Panorama z tego mostu jest też bardzo przyjemna. Jumbo! Wow! Asante sana. Tak, zapłaciliśmy i możemy dalej jechać w kierunku centrum. Tu trzeba też uważać, bo drogi są na pewno lepszej jakości, ale występuje masa tych różnych takich garbów do pokonania. Właśnie się do takiego zbliżamy. Może to nie jest tak łatwo do zobaczenia na filmie, jak to jest wysokie, ale naprawdę można na niektórych uszkodzić auto. Są takie ulice, przez które po prostu nawet nie jedziemy, bo naszym autem się tam przejechać nie da. Po prostu podwozie zawiśnie na takim garbie i jest po zabawie. A teraz jesteśmy już prawie na tym moście. Jest też prosto po deszczu. Możecie zobaczyć, jak ta panorama stąd wygląda. Woda stoi, straszna masa, trzeba uważać. Nie wiadomo, czy jakaś dziura tam się nie kryje. Trzeba dzisiaj jechać wolno. A za mostem już będziemy się powoli potem zbliżać do centrum. To też zależy, jaka dzisiaj pogoda tam jest. Jak jest mokro bardzo, tam jest trochę budowy nowych wiaduktów i nowych ulic, więc nie wiadomo, jak ta sytuacja może wyglądać. A teraz chciałbym Wam pokazać coś interesującego, bo w tej chwili wjeżdżamy do centrum portowego miasta. Zobaczcie, oprócz tego, ile tu stoi wody, to jest jedna rzecz, ale zobaczcie, ile tam jest kontenerów, ile tutaj stoi samochodów transportowych. To jest niesamowite. Dar es Salaam jest jednym z większych portów w całej Afryce i odbywa tu się ogromna ilość transportu potem do innych krajów. To, co przychodzi tutaj wielkimi statkami, jest rozładowywane i czeka na dalszy transport. A w tej chwili prawdopodobnie jesteśmy trochę zakorkowani. Nie wiadomo nigdy, czy coś się stało, czy się jakieś auto nie zepsuło i stoi na środku, czy jest jakaś budowa. To są wielkie zagadki tutaj. A tu następna cała masa kontenerów, które można widzieć. I w tej chwili jesteśmy na skrzyżowaniu, mamy czerwone światło, a jedziemy do przodu. Tutaj te reguły ruchu drogowego są ciężkie do odgadnięcia. Tak naprawdę w tej chwili powinien stać tutaj albo policjant, albo policjantka i kierować tym ruchem. Ja widziałem, że jedna z tych policjantek zeszła gdzieś na bok i nie ma tu w tej chwili nikogo. I to się wszystko odbywa na zasadzie, jakoś to będzie. Ktoś jedzie, ktoś hamuje, jeden drugiemu zostawi trochę miejsca i ten
ruch funkcjonuje. Musi coś być tam z przodu. Prawdopodobnie dużo wody stoi, tak. Stoi wielka masa wody i dlatego cały ruch się zwalnia. No tak tutaj jest. Jak mówiłem, już nie ma tu odpowiedniego odwodnienia. Jeśli jest teren trochę niżej, to możecie zobaczyć, jak te auta w tej chwili i motocykle przejeżdżają. A to jest naprawdę jeszcze nie bardzo źle, bo popadało trochę, ale niezbyt solidnie. I my w tej chwili będziemy też przez taką sporą wodę musieli przejechać, a tu jest jeszcze nawierzchnia bardzo nierówna, to jest już naprawdę wesołe. Dlatego trzeba bardzo uważać, żeby w jakąś dziurę nie wpaść, bo jak się w dziurę wpadnie z trochę większą szybkością tutaj niż 10 km na godzinę, to się już w tej dziurze zostanie. To była ta przyczyna, dlaczego wszyscy jechali tak wolno i dlaczego był znowu tutaj korek. Auto mi się ślizga, bo jest masa szlamu, ale jedziemy dalej. A tutaj taki widok typowo portowy. Te wielkie dźwigi, to się chyba nazywają żurawie, jeśli dobrze pamiętam po polsku. Chyba tak. Można widzieć też wielkie zbiorniki. Przede wszystkim tutaj chyba na zboże. Nie, tutaj jest Kemel, to jest na cement. To jest taki główny dystrybutor cementu Kemel w Afryce. No po prostu zwykły widok portowy. Oil. Camel oil. Aha. To jest Kemel, pomyliłem się, nie cement, ale oil. Flour. Yeah. Camel flour. No. Małżonka mi na szczęście podpowiada, co tu jest, bo ja to taki pewnie jestem jakiś nie bardzo dzisiaj. Ale nie bardzo muszę też być, bo tutaj trzeba się koncentrować na jeździe samochodem dość przyzwoicie. Nie jest to łatwe. Nie zapomnę swojej pierwszej podróży autem do centrum Dar es Salaam. To jechałem cały czas po prostu kompletnie spocony ze strachu i nerwów. Ja po prostu sobie nigdy nie wyobrażałem w życiu, że tak może wyglądać jazda samochodem w mieście. Teraz jesteśmy przyzwyczajeni, więc nie ma większych problemów. Tutaj jakieś budowle też biurowe. No tak to wygląda, jak wygląda. Typowo w porcie. Można w każdym większym mieście portowym w Europie wygląda to podobnie. A tu możecie zobaczyć takie wielkie skrzyżowanie w centrum miasta, gdzie jest też duża budowa. Oni to remontują, ale na dzień dzisiejszy to jeszcze wygląda tak. Ja jestem tak czy tak pod wrażeniem, ile tutaj przez ostatnie pół roku zostało przebudowanych dróg i teraz można definitywnie szybciej już przejechać przez niektóre przynajmniej części miasta, ale tutaj wygląda jak wygląda. Mamy w tej chwili czerwone światło. Czekamy, ale niektórzy ludzie jadą. Przede wszystkim motocykle. Oni tam jadą bez względu na kolor świateł. Najważniejsze, że jakoś jadą. Mamy tam jednego teraz pana policjanta, może troszeczkę to się poprawi. Może on ten ruch podreguluje, ale jeśli nie, no to musimy czekać, aż coś się wydarzy, co nam umożliwi dalszą jazdę do przodu. Tak to tutaj wygląda w Afryce, kochani ludzie. Troszkę inaczej niż w Europie. Chcę wam szybko pokazać jeszcze, jak się jedzie autem w wodzie, jak amfibia teraz. Myślę, że niektóre auta dostają też wody w środku, bo tutaj było jakieś no dobre 30-40 cm wody. No, Afryka, moi kochani, prawdziwa Afryka. O, zobaczcie, co tutaj się dzieje. Stoi cała masa wody, każdy stara się jechać,
jakiekolwiek reguły ruchu drogowego nie istnieją. Zobaczcie jak się tutaj jeździ i czy kiedykolwiek ktoś z Was coś takiego widział po około godzinnym opadzie deszczu. No, motorkiem sobie facet chciał po prostu przejechać i go nic nie interesuje. Zobaczcie, zbliżamy się w tej chwili do dzielnicy Kariakou. To jest ta największa dzielnica handlowa w całym Dar es Salaam. Tu są setki tysięcy ludzi na ulicach. Naprawdę setki tysięcy. To miasto liczy około 6 milionów mieszkańców. I to jest prawdziwe Dar es Salaam. Jego prawdziwa strona. Możecie zobaczyć tam też bloki mieszkalne. Niektóre są już wyremontowane, niektóre są bardzo stare. Ale też te ceny mieszkań tutaj w centrum Dar es Salaam, nawet w takich starych mieszkaniach nie są tanie. Przede wszystkim nie są tanie dla tubylców, dla mieszkańców Tanzanii. No, zobaczcie, tutaj motorami to się jeździ jak się chce i gdzie się chce. Jak się chce, to się jedzie pod prąd, jak się chce, to się jedzie w poprzek. No i reszta się musi dopasować, aby to jakoś funkcjonowało. Najpierw trzeba wyłączyć strach, żeby tutaj zacząć jeździć. To jest chyba najważniejsze. Jest wesoło, ale jedziemy do przodu. Zobaczcie, ile tutaj jest tych wszystkich małych straganów, małych sklepików, dużych sklepów. Tutaj w Kariakou można kupić wszystko. Ja mam taki plan. Dzisiaj będziemy widzieć, albo jutro chcę kupić matrycę do laptopa, bo się zepsuła. No i będzie trzeba gdzieś znaleźć jakiś tam odpowiedni sklep, gdzie mają takie części. Może się uda to kupić od razu, a jak nie, to trzeba to będzie zamówić. Ale to, jak widać, to jest wyprawa na cały dzień. Tutaj w Kariakou znaleźć miejsce do zaparkowania auta to już jest wielki wyczyn. Widzicie, taki jest urok Kariakou, jak się jedzie samochodem. Naprawdę jest wesoło. Trzeba uważać, ale można też mieć świetną zabawę. Po jakimś czasie na pewno, jak się człowiek to już nauczy jeździć, to można mieć też zabawę. Gdzie tutaj każdy idzie i się nie przejmuje, czy jedzie auto, czy jedzie bus. Po prostu każdy się chce przemieszczać. No, właśnie mnie małżonka poinformowała, że ktoś jakimś tam workiem zahaczył o lusterko i się po prostu złożyło, ale to nie jest wielki problem. Najważniejsze jest to, że możemy dalej jechać. Tutaj jeden kolega Badżadzi, jemu jest też wszystko jedno, po prostu jedzie do przodu. Jak ktoś potrzebuje plastikowe butelki, to je ma na ulicy do kupienia. Buty wszelkiego koloru, wszelkiego rodzaju na ulicy. To wszystko dostępne. Jak się komuś chce pić, nie musi wychodzić z auta, przyjdą do ciebie sami. Nawet możesz sobie wycieraczki wymienić prawie w czasie jazdy na skrzyżowaniu. Zapłacisz 15 000 szyling, masz nowe wycieraczki. Serwis przychodzi do ciebie sam. No, tutaj jest znowu ciasno. A, chcę to wam pokazać. Tu po prawej stronie można zobaczyć ludzi, którzy czekają na autobusy. To są takie duże platformy, gdzie przyjeżdżają busy. Pomysł jest bardzo dobry, bo tu jest całkowicie jeden pas zostawiony tylko dla busów. A my w tej chwili trochę utknęliśmy, jakoś to się nie porusza do przodu. Masa ludzi przed nosem, biegają, przechodzą, przemieszczają się. My próbujemy się też przemieszczać. Na pewno tak, żeby kogoś nie rozjechać przy okazji. Ale
ale posuwamy się do przodu. To nie jest zupełnie źle. Tu taki minibus chce na mnie wjechać. No ja wam chcę pokazać takie życie, jakie tutaj jest. Bez upiększania, bez kłamstw, bez opowiadania wam niestworzonych rzeczy.